Kierowca autokaru, który przywiózł nas do Ustki, zaparkował w pobliżu dworca kolejowo-autobusowego. Odrestaurowany dworzec jest piękną wizytówką miasta i budzi podziw przybywających tu turystów i wczasowiczów. Obok dworca kolejowego zbudowano nowy dworzec autobusowy, przez co powstało centrum przesiadkowe. W 2015 roku kolej przekazała władzom miasta zrujnowany secesyjny dworzec kolejowy. Budynek dworcowy ma 4 kondygnacje zakończone charakterystyczną wieżyczką. Pierwszy dworzec wybudowano w 1878 roku. Dzisiejszy kształt zawdzięcza przebudowie w latach 1909-1911. Choć początkowo remont miał kosztować 10 milionów złotych, z powodu gwałtownego wzrostu cen materiałów, robocizny i przedłużających się prac remontowych ostateczna suma wyniosła ponad 46 milionów złotych. Po 6 latach od momentu przekazania dworca kolejowego władzom miasta w 2021 roku otwarto ten piękny, zintegrowany węzeł komunikacyjny. Nazwano go imieniem Jacka Graczyka, nieżyjącego już burmistrza Ustki, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia. Przed nami wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Wzniesiono go w latach 1885-88. Niedaleko kościoła wznosi się budynek dawnej szkoły zaadaptowany na ratusz miejski. Zbudowano go w latach 1910-1912 w stylu eklektycznym z wpływami secesji i historyzmu. Swoim kształtem nawiązuje do klimatu średniowiecznego zamku. W ówczesnej wsi Ustka należał do najbardziej monumentalnych budynków. Zaprojektował go Friedrich Engelbrecht, radca budowlany z Bydgoszczy. Jego imieniem nazwano ulicę, przy której znajdowała się szkoła, najpierw niemiecka, a po wojnie do 2004 roku polska. Obecnie jest to ulica Kardynała Wyszyńskiego. Weszliśmy na ulicę Piłsudskiego. Wznoszą się przy niej piękne secesyjne budynki z początków XX wieku. Są nie tylko piękne z zewnątrz, ale również wewnątrz. Te okazałe wille miały eleganckie boazerie, a w oknach piękne witraże. W tym budynku mieści się przedszkole nr 1. Do ulicy Piłsudskiego przylega Plac Wolności z miejscem zabaw dla dzieci. Istnieje projekt całkowitej zmiany zagospodarowania tej przestrzeni, ale jak dotąd nie wszedł w etap realizacji. Ta willa z 2013 roku posiada nietypowe, wklęsłe balkony i wypukłe balustrady. Przy ulicy Kopernika 7 na budynku znajduje się herb Ustki zaprojektowany w 1921 roku przez miejscowego artystę Wilhelma Grancowa. Statek to symbol portu, syrena kąpieliska morskiego, a łosoś w jej ręku to rybołówstwo. Nieco dalej znajduje się delfin, ośrodek leczniczo-wypoczynkowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mieści się w zabytkowym dworku z 1914 roku, zaledwie 100 metrów od morza. U zbiegu ulic Kopernika i Chopina wznosi się Dom Pracy Twórczej Związku Polskich Artystów Plastyków, jeden z najciekawszych
i najlepiej zachowanych obiektów w Ustce wpisany do rejestru zabytków. Zbudowano go w 1890 roku w konstrukcji ryglowej z czterokondygnacyjną wieżą. Po wojnie dobudowano domki kampingowe, a w dawnej stajni urządzono stołówkę. Działa tu również bistro w ogrodzie, oferujące domową kuchnię. W parku Chopina znajduje się przepiękny pomnik umierającego wojownika. Jego autorem jest Józef Torak, austriacki rzeźbiarz żyjący w latach 1889-1952. Pomnik odsłonięto 22 stycznia 1922 roku. Rzeźbę zamówili i ufundowali mieszkańcy Ustki, ówczesnego Stolbinne, w hołdzie 76 poległym mieszkańcom miasta w czasie I wojny światowej. Rzeźba przedstawia konającego wojownika osłaniającego się ostatkiem sił tarczą. Na tarczy po raz pierwszy pojawił się herb Ustki. Przez park można dojść do promenady nadmorskiej. Przy ulicy Chopina, kilkadziesiąt metrów od morza, znajdują się liczne pensjonaty i punkty żywienia czynne w sezonie turystycznym. Fregata, Diana, Horizon i inne. To wejście numer 7 na szeroką, piękną plażę. Ławeczka Ireny Kwiatkowskiej powstała z inicjatywy Urzędu Miasta Ustka i jej rodziny. Odsłonięto ją 25 lipca 2012 roku. Wykonawcami ławeczki, nawiązującej do taśmy filmowej, był rzeźbiarz Rafał Nowak i odlewnik Piotr Garstka. Idziemy teraz promenadą nadmorską w stronę najstarszej części Ustki i portu. W morze wypłynął dawny kuter rybacki stylizowany na XVII-wieczny galeon. Takie słupy odmierzają kolejne kilometry polskiego wybrzeża. W 1979 roku Ustka otrzymała dar ministra kultury w postaci pomnika Fryderyka Chopina autorstwa Ludwiki Krasnowskiej-Niczowej. Odsłonięto go podczas obchodów Dni Morza. Rzeźbiarka jest również autorką warszawskiej Syrenki. Przy promenadzie posadzono 10 sosen. Przetrwały jedynie 3. Budynek o ciekawym kształcie to Villa Red. Wzniesiono ją w 1886 roku jako letnią rezydencję Otto von Bismarcka. Budynek w stylu pałacowym zbudowano z czerwonej cegły ze zdobieniami z piaskowca. Na mansardowych dachach z lukarnami znajdują się tarasy widokowe. Po wojnie była tu porodówka, obecnie jest to luksusowy hotel. Budynek posiada 4 kondygnacje i wieżę. Posesja z dziedzińcem i fontanną graniczy z nadmorską promenadą oraz parkiem. W dawnych stajniach również urządzono pokoje hotelowe. Villa Red uważana jest za perłę usteckiej architektury. Przed hotelem rośnie wspaniała araukaria chilijska. Została posadzona w 1996 roku. Dwugwiazdkowy, kolorowy hotel Alga przy ulicy Chopina 2
został wystawiony na sprzedaż. The Sun to obiekt hotelowy należący do rodziny de Lubicz-Szylickich, właścicieli m.in. uzdrowiska Ustka oraz szeregu innych hoteli. Wchodzimy już na teren dawnej osady rybackiej, starej części Ustki. To Villa Perła, oddana do użytku w 2019 roku. Pierwsza szkoła w Ustce zbudowana pod koniec XIX wieku. Na parterze były sale lekcyjne, wyżej mieszkania dla nauczycieli. Ta część Ustki, którą przechodzimy, jest rewitalizowana od 2004 roku. W tym roku rewitalizacja się zakończyła. Łazienki parowe wzniesiono w 1877 roku, aby letnicy mogli zażywać gorących kąpieli. Ofertę rozszerzono na kąpiele borowinowe, solonkowe i masaże. Ten zabytkowy portal czeka na rewitalizację. Stylowy budynek łazienek znajduje się przy ulicy Beniowskiego 1. Piękny dworek różany zbudowano w roku 1900. Wokół niego rośnie 100 krzewów róż. Jest to kameralny hotel posiadający jedynie 12 miejsc noclegowych. Restauracja Nadmorska położona jest przy ulicy Nadmorskiej, prowadzącej do centrum najstarszej części miasta, dawnego placu kościelnego, na którym znajdował się pierwszy kościół w Ustce pod wezwaniem świętego Mikołaja i świętego Jana Chrzciciela. Dawny plac kościelny nosi obecnie nazwę Parku imienia Jana Pawła II. Po środku parku znajdują się fundamenty tego pierwszego XIII-wiecznego kościoła. Ten metalowy szkielet wskazuje, gdzie kiedyś stał kościół. Port i jego okolice znajdą się w kolejnym filmie.